W dzisiejszym odcinku temat mojej niemiłej przygody z zakupem bloczków ogrodzeniowych Joniec. Żeby coś działo się na filmie, będę sobie czyścił rynny. Jest to coroczny zabieg, ale z rusztowania można to w miarę sprawnie ogarnąć. W poprzednich latach zwlekałem z tym aż do grudnia i wyciągałem w grudniu z rynien lód. W tym roku postanowiłem to zrobić pod koniec listopada, nie czekając na minusowe temperatury. Wracając do ogrodzenia Joniec. Pustaki na ogrodzenie zamówiłem i opłaciłem całość 27 września. Sprzedawca twierdził, że bez problemu dostanę je w przeciągu 14 dni. 10 października zaczynał mi się dwutygodniowy urlop, więc pomyślałem, że bez problemu uda mi się pomurować, zagruntować całość, wstawić furtkę, bramę, przęsła, które kupiłem na początku tego roku i całe ogrodzenie frontowe będzie gotowe. Poniedziałek 10 października, czyli mój pierwszy dzień urlopu. Bloczków na budowie nie ma. Dzwonię do sprzedawcy, ten twierdzi, że dostawy ma tylko w czwartek i mu ich nie przywieźli. Czyli kolejna możliwa dostawa bloczków będzie dopiero w piątek lub w następny poniedziałek. Poniedziałek 17 października, czyli rozpoczynam drugi tydzień urlopu. Bloczków dalej na budowie brak. Dzwonię. Sprzedawca twierdzi, że przywieźli mu białe bloczki, ale nie te, które zamówiłem. Kolejna dostawa wiadomo w czwartek, a mi się kończy urlop w piątek. Ogrodzenie nie zostanie wymurowane niestety w czasie urlopu, ale to już pomijam. Poniedziałek 24 października. Jestem po urlopie, pierwszy dzień w pracy. Dzwonię, bo oczywiście bloczków brak. Sprzedawca twierdzi, już nawet nie pamiętam co dokładnie powiedział, ale na sam koniec rozmowy powiedział, że tym razem pojedzie po te bloczki sam i sam mi je przywiezie i w ramach przeprosin nie policzy kaucji za palety. Przypominam tylko, że płaciłem już całość łącznie z kaucją za palety odgórnie. Poniedziałek 31 października. Bloczków, jak myślicie? No wiadomo, dalej brak. Wykonałem kolejny telefon. Sprzedawca przepraszał, ja już powoli zmieniałem ton głosu, ale starałem się nie nakręcać. Poinformował, że dostawa będzie już na pewno 1 listopada. 2 listopada. Dalej bloczków na budowie nie widać. Dzwonię. Mówię, że chcę natychmiast zwrot pieniędzy, bo mam tego dość. Sprzedawca odpowiedział, żebym dał mu maks godzinę. Zadzwonię do Jońca i dopytał szczegóły mojego zamówienia. Po godzinie dzwoni i powiedział, że moje zamówienie będzie gotowe za 2 tygodnie. I że żaden sprzedawca od ręki mi tych bloczków w kolorze białym nie sprzeda. Więc czy u niego, czy u innego sprzedawcy będę musiał czekać. Szybka analiza w głowie. Ok, zgodziłem się, poczekam finalnie te 2 tygodnie i ani dnia dłużej. Poniedziałek 20 listopada. Dzwonię, bo oczywiście bloczków dalej nie widać. Sprzedawca ze stoickim spokojem informuje mnie, że bloczków nie ma. Już nawet nie pytałem dlaczego. Nie chciałem znać kolejnej bajki, czy tam bzdury, którą będzie mówił, czy opowiadał. Ja, starając się nie wybuchnąć, odpowiedziałem: proszę tego samego dnia o zwrot pieniędzy, bo mam dość całej tej farsy. Sprzedawca poinformował, że to potrwa kilka dni, bo zanim wyślę korektę do Jońca, Joniec znowu do niego, ja to muszę podpisać i tak dalej, ale mówił, że finalnie do piątku dostanę zwrot pieniędzy. Wszystko podpisałem zaraz po telefonie i od razu odesłałem mailowo. W piątek rano pieniędzy na koncie nie było. Po 14 pieniędzy na koncie też nie było.
Piątek, 20, pieniędzy na koncie, dalej brak. Dzwonię do sprzedawcy. Ten znowu ze stoickim spokojem twierdzi, że piątek się jeszcze nie skończył i że zrobi przelew tylko bardzo późnym wieczorem. W sobotę byłem na budowie, po powrocie około 18 sprawdziłem stan konta i faktycznie pieniądze pojawiły się na moim koncie, zostały zwrócone. W tej całej opowieści pominąłem fakt, że moich telefonów było 2 razy więcej na pewno. Dodatkowo pisałem SMS-y i maile, ale nie od razu przyjąłem taktykę natręta, który nie odpuści. A zrozumiałem, że to będzie moja pierwsza linia obrony, żeby odzyskać w ogóle swoje pieniądze. Posunąłem się nawet do tego stopnia, że pozwoliłem sobie zadzwonić do Jońca bezpośrednio do fabryki celem sprawdzenia, czy aby moje zamówienie jest naprawdę w realizacji, czy mają je w ogóle w swoim systemie, komputerze. Niestety okazało się, że nikt z tej firmy, w której złożyłem zamówienie i której przelałem całą kwotę, nie złożył żadnego zamówienia. Zacząłem sprawdzać tę firmę bardziej wnikliwie, bo wiadomo, siedzibę można sobie zmienić, ten adres siedziby, ale NIP czy REGON ciągnie się ten sam. Okazało się, że firma faktycznie zmieniała siedzibę i to ze 2 razy. Znalazłem kilka świeżych, negatywnych komentarzy i wtedy zdałem sobie sprawę, że jest słabo. Dlatego teraz rozumiecie, dlaczego przyjąłem taktykę natręta. To, że nie było bezpośredniego zamówienia w Jońcu od tej firmy, to jeszcze nic nie znaczy, bo wiadomo, ta firma mogła zlecić zamówienie przez inną firmę. Finalnie, tak jak mówiłem, pieniądze zyskałem, ale niesmak pozostał, bo to, że nasze rozmowy telefoniczne trzymały jakiś poziom, to tylko pozory, bo ja już na końcu powoli traciłem nad sobą opanowanie, zresztą sprzedawca też, tylko dalej nie rozumiem, dlaczego przez prawie 2 miesiące mnie oszukiwał i zamydlał oczy. Nie masz towaru, nie będziesz miał, to po prostu mi o tym powiedz, a nie opowiadaj bajek. Moja wpłata była dla tego sprzedawcy, powiedzmy, jak jakaś pożyczka, moim zdaniem, tylko bez odsetek. Ja straciłem czas, bo nie wykonałem zaplanowanych prac, więc dlatego postanowiłem rzucić ten film, żebyście uważali, bo ten gość dalej oferuje bloczki Jońca, kostkę na portalach ogłoszeniowych na OLX i Allegro. I co ciekawe, konta istnieją od 15 lat. Ja dałem się podejść chyba niższą ceną, bo miał bloczek w cenie niższej niż konkurencja, o niecałe 2 zł na sztuce. Tak wiem, mój błąd. Moje nerwy, zmarnowany czas nie był tego wart. Skład tego sprzedawcy mieści się w słupnie koło Radzymina. Jeśli ktoś chce więcej danych na temat tego sprzedawcy, proszę kontakt mailowy bądź poprzez Facebooka. Parę dni po odzyskaniu pieniędzy zamówiłem bloczki u siebie w mieście z miejsca, które widnieje na stronie Jońca jako jeden z dystrybutorów i z miejsca, które składa zamówienia bezpośrednio. I już za bardzo nie wnikałem w ceny. Płaciłem zaliczkę i czekam na bloczki, bo bloczki białe są na zamówienie. Powiedziano mi, że będę czekał około 2 tygodni. Zapłaciłem więcej, ale wiem, że bloczki na pewno dostanę. Pozdrawiam.